Muzeum Ofiar Komunizmu, otwarte właśnie w Waszyngtonie. To instytucja, która ma edukować Amerykanów na temat m.in. historii Polski. I o tym opowiemy w dzisiejszym Przystanku Ameryka. Mamy gigantyczne białe plamy, które systematycznie są zamazywane. To znaczy pokazujemy to, co dla Polaków było ważne, to, co nam wydawało się, że wszyscy wiedzą, ale kiedy po 1989 roku doświadczaliśmy naszych wizyt w różnych miejscach na świecie, okazało się, że ta wiedza jest dosyć efemeryczna. Właśnie w wyjątkowych miejscach, ważnych miejscach na mapie świata taka placówka będzie miała nie tylko walor edukacyjny i poznawczy, ale przede wszystkim, mam nadzieję, zainteresuje naszą historię. Za działalność muzeum odpowiada powołana przed laty przez amerykańskie władze Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu. To z jej inicjatywy stanął ten oto monument upamiętniający ofiary komunistycznych reżimów. Znajduje się on nieopodal budynku muzeum. We said there has to be the right icon at the center of what we do. We thought about, well, a piece of the Berlin Wall. We thought about an upside-down statue of Lenin. We thought about, a hole in the nose of Lenin or Stalin or whoever it might be, killing fields of Cambodia. And we realized that the best way of summarizing what we were about was a goddess of democracy statue, both as a symbol of what communists will do to those who challenge them, which is to say slaughter them and massacre them, and at the same time, because it was a variation of the Statue of Liberty, this was a symbol of freedom, which beats within the breast of all of us. And we reached out in a bipartisan way to both Democrats and Republicans to say this is something beyond partisanship. This is beyond politics. This is history which must be recalled and must be preserved. Many of us, going back to history, have said, hey, too many Americans have a very short attention span. They have to be reminded of what recent history is about. They have to be reminded that more than 100 million people around the world were victims of communist aggression over the last 100 years plus, and that it still goes on. And now we're very excited to be opening up our crown jewel, the museum here in Washington, D.C. Wśród fundatorów Waszyngtońskiego Muzeum jest m.in. strona polska, a mianowicie Polska Fundacja Narodowa. Jak duże to wsparcie? Polska Fundacja Narodowa włączyła się w to przedsięwzięcie w kwotą $10 milionów. To jest kwota wystarczająca ku temu i rozpisana na kilka lat, ale wystarczająca ku temu, żeby właśnie w bardzo dobrej lokalizacji, 2 przecznice od Białego Domu, powstała przestrzeń opowiadania o polskich doświadczeniach, między innymi polskich doświadczeniach związanych z komunizmem. I tych oczywiście przede wszystkim doświadczeniach, które związane były z walką z pewną ideologią już od początku jej formowania, z jej ekspansją na zachód, czyli z powstrzymaniem de facto tejże w ramach bitwy 1920 roku, bitwy warszawskiej, cudu nad Wisłą, ale także i kontynuacji walki poprzez formowanie armii antykomunistycznej, podziemia antykomunistycznego, aż do upadku komunizmu, do sformułowania masowego ruchu Solidarność wielomilionowego i do rzucenia tego Goliata na kolana przez Dawida, jakim była Polska. Jest to miejsce promowania Polski, opowiadania o naszej trudnej historii, o doświadczeniach walki z komunizmem, spotkań właśnie różnych przedstawicieli różnych instytucji i tworzenia tego, co pięknie nazywamy synergią potencjałów.
Welcome to Gallery 1 of the Victims of Communism Museum. This is the gallery that starts with the Bolshevik Revolution, the very beginnings of communism in practice, creating the victims right away. So it covers the Lenin era for the most part, and you can see behind me panels that go along chronologically. We have more artifacts in here, including an original of the Communist Manifesto, which starts it all in theory and radical ideology. Behind you there's also a major film to help people understand how world history changed with the Bolshevik Revolution. Poland is featured in this film. Gallery 2 of the Victims of Communism Museum. This gallery focuses on what we call repression. Everything here has a somber element, but this gallery is perhaps the most somber. And it covers most of, but not all of, the horrible era of Joseph Stalin as head of the Soviet Union. We go on to all sorts of things that everybody should know about communism and its creation of victims, where you have the mass deportations, the Holodomor in Ukraine, and then we go around to the Great Terror and the start of World War II, that Molotov-Ribbentrop Pact that, again, so many Americans know nothing about. And then the Katyn Forest Massacre. In this case, we are helping people understand what it was like when that knock came in the middle of the night and you were given no time or nearly no time to figure out if you could take something with you, and what you would do when you're being deported or shipped to the Gulag. We're in the third gallery, and this gallery covers the post-World War II era. And you can see here that it's starting with an explanation of the Cold War. And so we go around both chronologically as well as geographically in this gallery, and it will give people an understanding of how communism went global even more in the post-World War II era. We have artifacts. And then this is the audio-visual central element of this gallery. This is a map film, and this map film helps people understand about how communism spread over the course of this past century, highlighting the Polish resistance, highlighting how the people of Poland have fought for decades and decades and decades to bring down communism, which of course happened in the late 1980s in Europe, but if not for Poland, it would have been a different story. This is an interactive exhibit. It's called Conditions Under Communism. And in this interactive, the visitor gets to pick one of three stories. They can go through all three, but they can make the decisions about everyday life under communism. These are actually based on true people, and you get to learn what decisions they made. Especially the rising generations can understand what it was like and is like to live under communism. We are upstairs at the Victims of Communism Museum, and this is our temporary exhibit hall, and this is our first visiting exhibit, and it's on Tiananmen Square from the massacre from June 1989. And this exhibit, this extraordinary exhibit, was put together by a consortium of Chinese dissidents and survivors of Tiananmen Square. W
Wśród osób, które dbają o muzeum, są też takie, dla których Polska ma szczególne miejsce w sercu. Pani ambasador przed laty wyjechała z Polski. Ja byłam urodzona w Warszawie i pamiętam jako małe dziecko, że przy rodzicach u łóżku zawsze była teczka. I pamiętam, że się spytałam, dlaczego teczka jest przy łóżku, a nie na stole czy przy biurku. I wtedy mama powiedziała, że Aldona, to jest w razie czego, że wszystko jest przygotowane w tej teczce, żeby szybko wyjść z domu, w razie by pukali do drzwi. I ja pamiętam w nocy, że rzeczywiście pukali do drzwi i myśmy nigdy nie wiedzieli, czy ojciec przyjdzie i czy będzie w domu rano. Wyjechałam z Polski w 1961 roku, ale wróciłam z powrotem do Polski, żeby studiować w Akademii Medycznej w Warszawie. Pamiętam, że wracałam ze studiów i chciałam iść do sklepu kupić jedzenie, żeby zrobić coś na obiad, ale półki były puste. Ale mogłam iść swoim amerykańskim paszportem i z dolara kupić w innym sklepie. To było dziwne. Tam, gdzie przywozili świeże jarzyny, tylko były stoiska, gdzie były kartofle do sprzedania, nic innego. I więc podeszłam się spytać, czy jest coś innego, co można kupić oprócz kartofli. I z moim akcentem zagranicznym pani, co sprzedawała, się obejrzała z dwóch stron i powiedziała, tak, oczywiście. I podniosła te kartofle, a pod tym mogłam kupić, co chciałam. I to jest wszystko komunizm. To jest kłamstwo. Komunizm odbiera od ludzi wszystko. Ich serce, ich duszę. To jest podstawowa wolność, żeby wierzyć w to, co chcesz. Żeby myśleć to, co chcesz. Komunizm to wszystko odbiera. Ja w 1979 roku byłam w Warszawie, jak papież przyjechał do Polski. Wyszliśmy wszyscy na ulicę, żeby witać papieża, jak jechał z lotniska. Dla mnie ta msza papieża była bardzo, bardzo ważna. Bardzo ważna, bo papież nam powiedział, żebyśmy się nie bali. Papież nam powiedział, że On nas kocha, że Bóg nas kocha, że my wszyscy razem możemy zwyciężyć nad komunizmem. Dla mnie to muzeum jest obowiązek w stosunku do mojej rodziny, do mojego pochodzenia, do Polski, gdzie ja byłam urodzona, żeby utrwalić nie tylko historię, ale żeby utrwalić fakt, że nie ma nic ważniejszego niż wolność. We will be a regular stop, if you will, for the students who come here. There's some, 20 or 30 million visitors to Washington, D.C., and I think we're going to get a good percentage of them to come to our museum. Muzeum Ofiar Komunizmu to miejsce, które trzeba odwiedzić podczas wizyty w Waszyngtonie. A ja zapraszam Państwa już na kolejny przystanek Ameryka. Do zobaczenia!